W związku z tym, że przekroczyliśmy 450 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję, w najbliższym czasie zorganizuję konkurs na 500 subskrypcji. Także możecie się spodziewać w przyszłości pewnych ciekawych zdarzeń na moim kanale. Także zachęcam Was do obserwowania i bycia czujnym przede wszystkim, bo będzie się działo. Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym sprawdzimy sobie, jak sobie radzą bananki, które wsadziłem już ponad miesiąc do szklarni. To jak widzicie jest Blue Java. Zaczyna wypuszczać coraz większe liście. On był przechowywany w domu, także wydaje mi się, że nabiera życia. Ja sukcesywnie te banany przesadzam do większych doniczek, także ten jeszcze nie został akurat przesadzony. Możecie sobie porównać te liście, które były, że tak powiem, w domu, w porównaniu do liścia, który jest teraz niedawno wypuszczony. To normalnie jest 300%, 400% większy tych poprzednich listków, tak pozytywnie. Natomiast stosunkowo kiepsko sobie rodzi Musa Fig. Może dlatego, że ja go przysadziłem do za dużej doniczki, ale wydawało mi się, że jak ruszy, to ruszy tak z kopyta, a ja tu jak widać sobie, też może kwestia, że jest po prostu tutaj tak bardziej w cieniu, nie jest w takiej eksponowanej pozycji jak Ice Cream, także może to jest przyczyną. Następny Dwar Cavendish po tych starych, dużych liściach zaczął wypuszczać takie malutkie liście, jeden za drugim wręcz. Oprócz tego, no też, tak jak mówię, przysadzane są do większych doniczek. Black Tie. Black Tie tutaj wypuścił z 2 liście. Już tak powolutku startuje. Jak widać, stare liście jeszcze się trzymają, powolutku się zwijają. Tam od czasu do czasu No i Sumatrana Zebrina Royo. Tu możecie sobie porównać właśnie, jak wyglądają te stare liście, które nie miały za dużo słońca w porównaniu do tych nowych liści, które teraz wychodzą. No to takie właśnie już ładne liście to z 2 sztuki dopiero wypuścił. Też jak widzicie został przesadzony do większej doniczki, no i oprócz tego 2 odrosty wypuszcza, także też pozytywnie. A jak już jesteśmy przy Sumatrana Zebrina Royo, to przejdziemy do X-Crossa. X-Crossik też jak widać zaczyna nabierać kolorów. Tu możecie porównać też stary liść. Prawie tych plam nie widać, wyblakły aż tak bardzo. W porównaniu do nowego liścia. Tu w szklarni on wypuścił 4 liście bodajże. To już 4. Także X-Cross też dobrze sobie radzi. Też poszedł do większej doniczki. Ziemia ogrodowa. I do tego standardowo nawóz granulowany. No i teraz pora na maurycę. Minął niecały miesiąc od momentu, jak poprzesadzałem maureli do większych śmietnikodoniczek. I tu jak widać na załączonym obrazku, nie wiem ile liści wypuściły, ale tu można porównać z 8 liści, myślę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 liści przez miesiąc wypuścił, plus minus. No to widać generalnie, jak wygląda stary liść i jak wyglądają te nowiutkie liście. A najnowsze liście, no to już tutaj przyłożę rękę, żeby porównać. No to nie wiem, ma już z 80 cm, także maureli zaczynają szaleć. Tak samo ta mniejsza sztuka. Ładnie kolorystyki. No ale tu faktem jest, że przez ostatnie 2 tygodnie było słonecznie i dopiero wczoraj troszkę popadało, nie? Także tu one miały cały czas, można powiedzieć, tropikalne warunki i temperatury rzędu od 30 do 40 stopni nawet. Pomimo tego, że na zewnątrz jest zimno, no to jak słoneczko tu przyświeci, no to się robi zaraz 30, 35 do 40, zależy. A jeszcze z moich bananowców tu jest następny Cavendish. Ten był swojego czasu opanowany przez mrówki, ale chyba je załatwiłem, wydaje mi się. Bo one tak lubią się przenosić z jednej doniczki do drugiej. Pozbyłem się ich z kumczata, no to sobie przeszły do
A ja nie wiem, czy tu nie mam po prostu mrowiska pod szklarnią, bo to są dobre warunki dla mrówek, a też naokoło szklarni jest podeschnięta ziemia, nie? Także ciężko coś powiedzieć. To by było na tyle z relacji, jeżeli chodzi o bananki, no bo jak widzicie, póki co to tu mało miejsca jest, żeby się przemieszczać. A też wiadomo, banan potrzebuje miejsca jednak, no dlatego ja też nie kupuję ich dużo. Jeszcze bym chciał kilka sztuk zakupić, nie? Bo jeszcze bym sobie z 2 maureli tak do testów zakupił. Chciałem kupić welutinkę, ale jak przedtem były 2 wersje w sklepie właśnie w małej doniczce i w dużej doniczce, to te maluchy się pokończyły, nie? A w dużej doniczce jednak jest 2 razy droższy, także ja bym się zdecydował, ale to spróbuję w związku z tym takie inne rozwiązanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak po prostu zobaczyłem, że nie mam maluchów, bo miałem jak plan za jakiś czas wybrać się do sklepu, jakieś takie większe zakupy, ale w poprzednim miesiącu, w kwietniu, nie mogłem tego zrobić z tego względu, że na ograniczenia wiadomo na co, że są ograniczenia w przemieszczaniu i mogłem do 30 km bodajże, a też nie chciałem się narazić na jakieś niepotrzebne koszty, gdyby mnie zatrzymała żandarmeria czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi, ja wiem, że on jest w doniczce, jakby go wkopać, to był mniejszy, ale póki co to niech sobie tak stoi, bo na razie nie chcę ich ani wkopywać. Po przeżyciach ze ślimakami tak sceptycznie jestem nastawiony do wystawiania roślin na zewnątrz, bo jeżeli chodzi o ślimaki, no to ich tutaj złapałem w poprzednich 3 tygodniach około 20 sztuk różnej wielkości. No i to by było na tyle z relacji z moich bananków. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie.